Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i w tym odcinku zaktualizujemy sobie kamerę Blackmagic Micro Cinema Camera, czyli tą kamerę, którą tutaj widzicie. No jest to bardzo mała kamerka, zaraz sobie ją zobaczymy dokładnie bez klatki i wam opowiem, co tu się będzie działo. Niedawno firma Blackmagic wypuściła nowe oprogramowanie właśnie do tej kamery, poprawiając kilka błędów, które się w niej im zrobiło. Więc sobie teraz po prostu zaktualizujemy sobie tą kamerę i pokażę wam, jak to zrobić. No na samym początku jeszcze tylko sobie rozbierzemy tą kamerę i opowiem wam w ogóle, co tutaj mamy. Po tej lewej stronie tutaj mamy w zasadzie taką małą scenkę, ułożyłem taką małą martwą naturę troszeczkę. Mam jakiś sok, pastele, świeżaki oraz jeszcze jakieś tam małe przedmioty, które będziemy właśnie nagrywać. No i chcę zrobić porównanie kamery, czyli nagrać przed aktualizacją tą samą scenę i nagrać po aktualizacji tą samą scenę. Boję się, że tylko, że troszkę się ruszy ta kamerka i będzie troszeczkę ruszony obraz w tym porównaniu, ale będzie walczył, żeby tak nie było. No nic, tak czy siak opowiem jeszcze chwilkę trochę o kamerze. Kamera jest w klatce Small Riga, którą sobie właśnie zdejmiemy. No i żeby ją zdjąć, no to na samym początku sobie odczepimy zasilanie. No i ważna rzecz, zasilanie jest nam bardzo potrzebne, jak i naładowana bateria. Bo mamy tutaj już ingerencję firmware, czyli oprogramowanie wewnętrzne kamery, które no raczej nie możemy zepsuć. Czyli w sensie nie możemy wyłączyć zasilania, resetować, czy coś takiego z tą kamerą robić, kiedy to oprogramowanie się będzie nam instalować. Tak czy siak, teraz wyłączam HDMI. HDMI jest podpięty do AverMedii i AverMedia właśnie pokazuje obraz, a teraz się pokazuje komunikat, że tego sygnału właśnie nie ma. Więc zasubskrybujcie kanał, żeby się właśnie obraz zaraz pojawił, a póki co właśnie odkręcam właśnie z kamery dwie śrubki. Po odkręceniu tych dwóch śrubek możemy bez problemu wyjąć kamerę z klatki. Klatka to jest taki właśnie kawałek aluminium właśnie z porobionymi gwintami, tak żeby można było origować całą kamerę w lepsze właśnie jeszcze sprzęty, bardziej ją rozszerzyć. Te śrubki, które są właśnie do zestawu, sobie powkręcam na razie, żeby mi nie poginęły. No i dobra, i teraz sobie tą klatkę położymy tam dalej, bo jest nam na razie niepotrzebna. Ważniejszą rzeczą jest właśnie w kamerze miejsce właśnie na port micro USB. Na samym dole oczywiście z tą klatką był dostęp do tego portu, ale chciałem wam pokazać ogólnie i no z tą klatką ciężko byłoby mi zrobić to porównanie. Tutaj mamy właśnie ten port mini USB. No i żeby właśnie zaktualizować sobie właśnie oprogramowanie w takiej kamerze, no właśnie potrzebujemy właśnie takiego kabelka jak mini USB. Taki kabelek właśnie myślę, że raczej chyba większości osób, które używają i będą aktualizować taką kamerę, będzie w domu, więc nie będzie problemu kupować, ale taki kabelek drogi nie będzie. Jest to taki kabelek właśnie mini USB. No i właśnie sobie podłączymy zaraz kamerę do komputera. Ale zanim to zrobimy, zainstalujemy sobie oprogramowanie właśnie do tej kamery. Na samym początku jeszcze sobie podłączmy HDMI z powrotem. Jak zasubskrybowaliście kanał, to właśnie zaraz wróci obraz. Jeśli nie, to zróbcie to. Właśnie wrócił, więc myślę, że zasubskrybowaliście ten kanał. No więc podłączamy sobie też zasilanie. Zasilanie jest bardzo ważne, ponieważ nie możemy pozwolić na to właśnie, żeby nam kamera zdechła w międzyczasie aktualizacji. Tyle. Dobra, na razie sobie to odstawiamy i będziemy sobie wchodzić na laptopa teraz. Wychodzimy sobie z AverMedii i tak dalej, tak dalej. Wchodzimy w naszą ulubioną przeglądarkę, czyli Firefoxa i sobie szukamy właśnie tutaj czegoś takiego jak Blackmagic Design. Wchodzimy na główną stronę Blackmagic Design, no i szukamy sobie właśnie karty support. No i w tej karcie support sobie jedziemy do tutaj last download, czyli ostatnie oprogramowanie najnowsze, które wyszło. Jest tu cała historia, któreś z tych wcześniejszych właśnie wersji, już nie pamiętam, to była 4.1.3, coś takiego, właśnie aktualizacje do kamery, tylko że wychodzą nowe do Ursy i tych innych wszystkich kamer właśnie wychodzą nowe oprogramowania ciągle, więc ściągniemy sobie właśnie najnowsze, wchodząc sobie w Windowsa. Chyba że mamy Japcoka, no to naciskamy sobie na Japcoka i wtedy się nam pobiera na Japcoka plik. A tak to możemy sobie naszą kamerę zarejestrować, możemy się zarejestrować w ogóle produkt i tak dalej, lub możemy sobie tylko pobrać ten program naciskając download only. No i teraz nam się pokazuje komunikat, że się pobiera i tak dalej, no i naciskamy sobie OK, no i nam się pobiera. Tylko że plik zajmuje 700 MB, a ja tych internetów za dobrych nie mam w obecnej chwili, więc już ten plik po prostu pobrałem sobie 2 godzinki temu, więc go sobie po prostu pobieramy i gdy już go pobierzemy, no to mamy w pobranych właśnie ten plik, który się nam już pobrał. No i sobie wchodzimy właśnie w ten folder, który się nam pobrał, sobie możemy go otworzyć, jakiś tam WinRAR czy innego nie mam w obecnej chwili na tym laptopie, więc odpalamy sobie ten instalator. Tutaj mamy jeszcze całą masę tych poradników, jak w zasadzie zainstalować to, ale nie wiem, czy ten zip, który jest w Windowsie, tak sobie będzie sprawnie z tym działał. Zobaczymy, coś tam się kręci, pokazało się nam coś, chyba 2 razy to odpaliłem, więc 2 razy się nam uruchomi. Czekamy jeszcze chwilkę, teraz się nam instaluje, Windows Installer się nam pokazał. No i mamy już tutaj next, naciskamy sobie dalej. Mamy kamerę, tak, możemy tutaj zaakceptować licencję, jak najbardziej. Te sterowniki, które tutaj się instalują razem z tym programem, nie instalują jakichś syfów do przeglądarki, więc tutaj możemy po prostu naciskać dalej. No i mamy właśnie teraz czas instalacji i sobie
sobie czekamy. Cały czas właśnie, ważna rzecz, kamerę sobie podłączamy, bo nie może nam się właśnie rozładować akumulator. Ten akumulator, który tu jest, to jak pamiętacie, kupiłem sobie kilka akumulatorków do kamery, które są świetne, nawet bardziej oryginalne niż ten, co Blackmagic designował, ale jednak jestem zdecydowany, żeby aktualizację robić właśnie na tym akumulatorze. Pokazał nam się jakiś komunikat, żeby zainstalować urządzenie. Oczywiście instalujemy, bo bez tego nam nie będzie to działać. Naciskamy sobie Finish, no i zainstalowaliśmy sobie program do kamery, który się właśnie zaraz nam pokaże. Dokładnie mamy Resolve Panel, to jest do czegoś innego, ale mamy właśnie coś takiego jak kartę Blackmagic Design teraz, no i tutaj mamy właśnie Blackmagic Design Camera Set. No i sobie wchodzimy ogólnie w ten programik i pokażę wam, co tutaj jest. Kamera Setup, jak widzimy, no Phone Camera, więc teraz w zasadzie zostało nam tylko i wyłącznie podłączyć naszą kamerkę do komputera. I co teraz? Palmy sobie Rec Centrala, żebyście widzieli, tak czy siak, żebym ja też widział, co się ogólnie dzieje. Damy radę to zmniejszyć? Może nie damy rady tego zmniejszyć. No trudno. Mamy coś takiego. Podłączymy sobie teraz za pomocą portu i kabla USB do komputera właśnie tą kamerkę. Wpinamy sobie, akurat tutaj mamy 3.0, ale możemy wpiąć bez problemu do 2.0, to jest ogólnie 2.0, więc nie ma jakichś nie wiadomo czego i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze sprawdzam, czy się na pewno nagrywa. No tak, na pewno się nagrywa. Teraz sobie bierzemy, odwracamy kamerkę i już chyba ją będziemy tak nie dotykać. Ustawię ją raz a porządnie, żeby nagrać później te testy. Chociaż boję się, że jak będę naciskał guziczki tutaj, no to będą się nam wtedy działy złe rzeczy. No nic, tak czy siak, zanim jeszcze wezmę, zaktualizuję kamerę tak do końca, to najpierw wam pokażę tylko tak. Po podłączeniu, jeśli będziemy mieć problem ze sterownikami, bo znając życie, mogą być problemy ze sterownikami. Niepowodzenie podczas instalacji sterownika urządzenia. No właśnie, o co z tym chodzi? Blackmagic Design to jest taka kolejna firma jak Apple czy coś innego, która no niestety ciśnie na najnowsze. I pokazał nam się komunikat, że system Windows wymaga podpisanego cyfrowego sterownika. Jeśli macie system Windows 8, 8.1, 10, to tego problemu nie będziecie mieć, bo po prostu sterowniki są tam cyfrowo podpisane. Ale tutaj niestety musimy sobie ten tryb włączyć. I teraz wam pokażę, jak ten tryb zrobić i pokazać, ale zanim ten tryb w zasadzie zrobię, to nagram teraz kamerą kilka tych scen w różnych właśnie ProResach, w różnych rawach, żeby mieć po prostu do archiwum, pokazać wam później, jak do porównania wygląda obraz kamerki przed aktualizacją, a po aktualizacji, bo to jest najważniejsze. Drugą rzeczą, która jest najważniejsza podczas aktualizacji kamer, to chyba funkcje, które nowe dochodzą. Tam nie za bardzo zagłębiałem się, jakie funkcje dokładnie dochodzą w tym przypadku, ale nagrałem wszystkie funkcje, które są w obecnej chwili na kamerze, więc sobie porównamy wszystkie menu, które tam są, wszystkie w zasadzie miarki i inne rzeczy, które można na tej kamerze zrobić. A więc teraz ponagrywam, będziecie widzieć może timelapsa z tego i zobaczymy, co się będzie działo dalej po resecie, a zaraz pokażę wam, jak w zasadzie uruchomić tryb do podpisywania cyfrowo sterowników, gdy te sterowniki są niepodpisane cyfrowo. A więc nagrałem, nie ruszając bardziej kamery, jak się tylko dało, właśnie te kilka próbek właśnie różnych jakości kamery. Teraz przejdziemy sobie właśnie dalej do aktualizacji kamery, czyli jak widzimy, nadal mamy ten piękny komunikat z Windowsa, że system Windows wymaga sterownika podpisanego cyfrowo. Więc teraz uruchomimy ponownie komputer. W międzyczasie jeszcze tak wyłączę chwilowo to USB, bardzo ostrożnie i delikatnie. Nie wolno mi ruszyć kamery, jak ruszę kamerę, to będzie tragedia. Bardzo ciężkie. I teraz naciskamy sobie F8, tylko nie od razu, bo F8 tutaj akurat mamy jakieś bot menu i tak dalej. Wchodzimy sobie w F8 przy uruchamianiu komputera, tak żeby mieć właśnie takie coś. Pokażę wam jeszcze, jak zrobić to na Windowsie 10, ponieważ no tak prosto na Windowsie 10 z tym nie jest, żeby w to wejść, ale wchodzimy sobie, teraz jedziemy sobie w dół do wyłącz wymuszenie z podpisu sterowniku. Ten tryb jest bardzo ważny, naciskamy sobie Enter, Windows się nam uruchamia dokładnie tak samo jak w normalnym trybie, tyle że nie buczy o te sterowniki. Więc sobie teraz chwilkę po prostu czekamy. To jest w przypadku Windowsa 7. Wchodzimy sobie na ulubione konto administratora lub na swoje konto. Ja uwielbiam być administratorem, być adminem adminów w ten sposób. Więc dlatego konto administratorskie. Niech nam się chwilkę uruchomi wszystko, co ma się nam uruchomić. Tutaj jest SSD, więc dość szybko się ten komputer uruchamia. No i co teraz? Wchodzimy sobie teraz w Avermedię, sobie odpalimy sobie Rec Centrala. Niech nam się cały czas świeci w zasadzie to, co się nam z kamery pokazuje, bo to jest najważniejsze, bo nie mam podglądu w zasadzie do kamery, więc to jest bardzo ważna rzecz. Palamy sobie Rec Centrala, niech nam się nagrywa to wszystko, co z HDMI przychodzi do kamery. No i jak widzimy, mamy tutaj ten obraz, jest na żywo. No i tyle, to jest tyle. Teraz sobie drugą sprawą bierzemy sobie, wchodzimy sobie właśnie Blackmagic Design, szukamy sobie to w starcie, no i wchodzimy sobie właśnie w Camera Setup. No i nadal mamy, że kamery nie zostało znalezione, no bo jeszcze jest nie podłączona. Teraz uwaga, powolutku sobie podłączamy. Jeszcze wam powiem ciekawostkę, jaką jest, co się teraz stanie. Patrzcie,
podłączyło się, jest Blackmagic Micro Cinema Camera, podłączyło się i tak dalej. Jeszcze taką ciekawostką jest, jak teraz to podpiąłem, nawet bez aktualizacji, bez Update Now, ustawia się nam automatycznie data i godzina z komputera, czyli automatycznie już nam się synchronizuje kamera, nie musimy ręcznie ustawiać tej godziny i daty, mamy synchronizowaną godzinę i datę, więc przed jakąś większą produkcją, jeśli mamy więcej niż jedną kamerę, no to warto na przykład sobie takie coś podłączyć na parę sekund dosłownie i wtedy się nam instaluje aktualna godzina. No nic, teraz jeszcze na pewno się muszę upewnić, czy się wszystko nagrywa wszędzie, więc mamy tak, na Rec Centralu widzimy cały czas jest obraz kamery, a kamera jest podłączona, świeci się zielona dioda. Sobie awaryjnie wezmę sobie może telefon, jakby się coś ciekawego działo do nagrywania, no, a więc mam już telefon, jak widzimy, będę miał tutaj w razie czego, żeby pokazać, bo nie mogę teraz ruszyć, ewentualnie, nie wiem, myślę, że kontrolka może się zmienić kolorem, no więc tak czy siak na kamerze, na aparacie się nagrywa, na rejestratorze się nagrywa, na Rec Centralu też się nagrywa i naciskamy Update Now. I co my tutaj mamy? Informację, że Update Now, Last Software i tak dalej, że będzie trwało kilka minut, no i będą nowe bajery, nowe featuresy. No i dobra, naciskamy sobie Update, no i co teraz? Update kamera, patrzmy, czy coś się nadzieje z HDMI. Patrzcie, kamera się wyłączyła, nam nic nie nadaje na to HDMI, no i w zasadzie tyle. A tak czy siak zielona dioda się świeci, więc w zasadzie tylko mogę wam tak nagrać, pokazać, że właśnie się aktualizuje kamera, no i się nam na zielono to świeci. Się wszystko właśnie teraz aktualizuje, nie możemy teraz wyłączyć, to jest bardzo ważna rzecz. Przed zrobieniem aktualizacji ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy bateria jest naładowana i czy mamy zasilanie podpięte. Widzę, że się aktualizacja powiodła, jak najbardziej wszystko jest fajnie i jesteśmy happy, mamy najnowszą wersję kamery i oprogramowania. No i sobie teraz sprawdzamy, co się tutaj z tym stało. Widzę, że już się obrazek nam troszeczkę rozjaśnił i kamera jest w ustawieniach fabrycznych, czyli takich nowych, zupełnie fabrycznych ustawieniach. Czyli w zasadzie już mamy po aktualizacji, wszystko się nam udało, pięknie, fajnie. Zobaczmy sobie, czy nam się coś zmieniło. Na pierwszy rzut oka mamy kamera, ProResy, a może tak po kolei sobie jedźmy kamera, zobaczmy, czy mamy coś innego, ciekawszego, RAW 3.1, no nie, mamy to samo co było, dynamiczna ranga, mamy, o, taka ciekawostka, nie zmienia się nam napis na wideo. Mamy tutaj różne te klatki na sekundę i tak dalej. Może tak ustawmy sobie, żeby nam się Rec centralnie zepsuł, no to tak z powrotem na proxy sobie ustawmy i tutaj musi być 25. Ja za bardzo tą różną kamerą, zaraz będziemy nagrywać próbki tego, co się nagrało. Timelapsy mamy, tak jak były wcześniej. Ekspozycja, ISO, prędkość odświeżania, balans bieli. Audio, zobaczmy co mamy w audio. W audio mamy automatyczność poziomu dźwięku, wejście z kamery, czy z wejścia mikrofonowego i tak dalej. Sprawdzam, czy coś jest ciekawego, ale widzę, że nie ma tutaj. W monitoring mamy tutaj oczywiście ustawienia NTSC, bo się ustawiły te fabryczne ustawienia. No i w monitoring nie mamy nic więcej w zasadzie. No i format tutaj też w setup też raczej chyba nic nie ma. No i co my tu dalej mamy? Mamy remote, coś tam się w remote stało, że mamy jeszcze dodatkowe tutaj funkcje, tyle się dowiedziałem z internetów. Mamy frame rate, czyli możemy sobie zmieniać prędkość klatek za pomocą S-busa i tak dalej, to się nawet przydaje. Teraz by się przydało, ale nie mam za bardzo tego zrobić. Kodek możemy sobie zmienić i tak dalej, i tak dalej. Przypadkiem mi się to zmieniło, ale to nieważne. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o aktualizację funkcji. Ważną rzeczą jest obrazek, bo co tam funkcje, to tam funkcje. Najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, żeby znikła tak zwana mora, czy problem z morą, matryca ma problem z morą, tak to się nazywa, tak często się mówi, ale to jest dokładnie taki algorytm demosatzingu, czy cokolwiek to znaczy, czyli takiego zlepiania jakby pikseli pośrednich, które są gdzieś obok, do tego piksela, który jest po środku. Tak najprościej mówiąc, to nie jest taka profesjonalna definicja tego, ale ogólnie to psuje obraz, no i się tak zastanawiam, dlaczego to w rawach się dzieje. Jedna taka sprawa, dlaczego to widać na komputerze, a po HDMI w rawach to nie wychodzi. No nieważne, będziemy sobie próbować teraz, więc sobie po prostu ponagrywam to samo z tymi różnymi karteczkami. Po aktualizacji tylko muszę troszkę chyba przyciemnić, bo tutaj mi się ustawiło właśnie z powrotem 180. 180 jest poprawne, ale ja tutaj chcę mieć bardziej artystyczny obraz, powiedzmy w ten sposób, więc sobie ustawimy tak, jak ja bym tego chciał, czyli ISO 400, kąt na 90, no i tutaj mieliśmy 4800 kelwinów, jeśli chodzi o temperaturę barwną, film 25 i tak dalej, no i tyle, jeśli o to chodzi. Teraz sobie ustawię z powrotem, pamiętam to niebieski pasek w tym miejscu, no i sobie będziemy nagrywać po kolei właśnie ProRes Proxy sobie ustawiamy i sobie jeszcze sprawdzę tylko, czy jest ProRes Proxy, no i sobie nagrywamy jakieś 15 sekund. O, fajna rzecz zmieniła się, kolejna rzecz, podczas nagrywania się świeci na czerwono zegarek. No nic, tak czy siak, więc jak widzieliście, zaktualizowało się to wszystko, nie świeci się kamera na kolejne kolory, to myślałem, że chociaż będzie świecić na jakieś inne ciekawsze kolory, ale to nic nieważne, chodzi mi o tą kontrolkę Highlighta. Myślę, że w tym odcinku będzie to wszystko. Porównajmy sobie jeszcze na koniec obrazki między kamerą przed aktualizacją, a kamerą po aktualizacji.
Test, który nagrałem, nie wyszedł najlepiej, bo niestety ruszyłem trochę kamerą. Ale z tego co zauważyłem, obraz przed i po aktualizacji wygląda zupełnie tak samo. Jedynie w przypadku RAWów poprawiła się sytuacja z morą na obrazie. Za jakiś czas nagram pełną recenzję kamery po ponad roku użytkowania. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.